Jakie działania doradziłaby Pani gminom, które chcą w nowym planie ogólnym zapewnić przestrzeń dla przyszłych inwestycji w energetykę rozproszoną, ale obawiają się oporu społecznego lub konfliktów sąsiedzkich? Ja myślę, że wiele z tych rzeczy już powiedziałam, więc nie powiem zbyt wiele nowego. Myślę, że kompromis jest najlepszym słowem w tym wypadku. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszędzie on jest możliwy. To nie jest stan, w którym wszyscy są szczęśliwi, wręcz przeciwnie, zazwyczaj kompromis sprowadza się do równego poczucia nieszczęśliwości i niezadowolenia, ale to też jest dobra sytuacja, kiedy nie ma wyraźnego zwycięzcy, bo w jakiś sposób, zwłaszcza przy energetyce wielkoskalowej, to rodzi szczególnie wśród mieszkańców poczucie jakiejś niesprawiedliwości czy wykluczenia, wyłączenia. Pewnym światełkiem w tunelu, w mojej ocenie, są projektowane przepisy związane z nowelizacją ustawy wiatrakowej. Tam pojawia się mechanizm tak zwanego funduszu kompensacyjnego, z którego wynikać ma to, że jeżeli w sąsiedztwie mieszkańców powstanie farma wiatrowa, to będą oni mogli ubiegać się o środki z funduszu kompensacyjnego. Te środki nie będą wcale takie niskie, bo często się pojawia argument, że tracimy jakość życia, nasze nieruchomości tracą na wartości i też ciężko z tymi argumentami dyskutować, bo one często mają swoje racje. I ten fundusz kompensacyjny będzie w mojej ocenie jakąś próbą podzielenia się przez inwestora z zyskami, które będzie czerpał przez wiele lat z farmy wiatrowej, która będzie po sąsiedzku gdzieś funkcjonować. Ponieważ z takiej farmy nie każdy mieszkaniec będzie czerpał korzyści. Ci, którzy udostępnią swój teren, wydzierżawią pola, rzeczywiście będą mogli liczyć na spore, nazwijmy to po imieniu, zyski. Gmina będzie miała wpływy z podatku od nieruchomości i one też są całkiem spore, bo liczone na rzędu 150 000 rocznie od jednego wiatraka, więc są to kwoty, o których na pewno włodarze myślą i są atrakcyjne z punktu widzenia zasilania budżetu. Natomiast ci mieszkańcy, którzy będą mieli wiatraki po sąsiedzku i nie będą z tego mieli żadnej bezpośredniej korzyści, to jest na pewno jakiś argument, który będzie mógł ich bardziej przekonać do tego, że przynajmniej nie są stratni. Być może nie będą zachwyceni z takiego sąsiedztwa, ale przynajmniej coś będą mogli uzyskać wymiernego w swojej ocenie. Pojawiły się jeszcze swego czasu w obrocie czy w dyskusjach takie pomysły związane z rozwojem prosumenta wirtualnego, czyli z tym, że inwestor będzie musiał jakąś część produkowanej przez siebie energii udostępniać sąsiadom czy mieszkańcom gminy w tej formie, żeby oni mogli czerpać z tej energii korzyść jako prosument wirtualny, czyli stać się niejako współwłaścicielami energii, którą farma wiatrowa w ich sąsiedztwie produkuje. I to też wydaje mi się, że jest pewnym krokiem w kierunku tego, żeby wszystkie strony, które decydują o lokalizacji energetyki odnawialnej w sąsiedztwie mieszkańców, jednak dostrzegli ich racje, a ci mieszkańcy mieli poczucie, że nie tylko cierpią z sąsiedztwa, ale też realnie mogą z tego sąsiedztwa czerpać korzyści. Mam jeszcze takie pytanie dotyczące pracy nad OPRO. Czy będą tam priorytetyzowani spółdzielczość energetyczna? Czy uwzględniacie specyfikę? Bo o ile przedsiębiorstwo, które chce postawić tam wiatraki czy farmę, nastawione jest na to, żeby sprzedawać, wprowadzać do obrotu i zarabiać, o tyle społeczności energetyczne, szczególnie spółdzielnie energetyczne, nie są nastawione na osiąganie zysku, a na produkowanie energii i dzielenie się tą energią, raczej obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii. Czy tu ustawodawca patrzy specyficznie na te organizacje? Obawiam się, że muszę odpowiedzieć zaprzeczająco.
w dyskusjach, które towarzyszą projektowanym przepisom prawa, niestety na energetykę odnawialną patrzy się w sposób rozłączny, jeśli chodzi o technologię. Wszystkie rozwiązania dotyczące czy to klastrów, czy to właśnie spółdzielni, czy tak zwanych wysp energetycznych, o których my na Pomorzu od wielu lat mówimy, gdzieś umykają. Plany OPRO mają być dedykowane konkretnym rodzajom źródeł OZE, czyli osobno plany będą dotyczyły wiatru, osobno fotowoltaiki, biogazu, geotermii, wody, czyli źródła, a nie sposób. Tak jest. Dokładnie tak. I przez to właśnie umykają te kwestie związane ze społecznościami energetycznymi ustawodawcy. Myśmy na początku zwracali uwagę na to, że energetyka jest czymś no, takim bardziej złożonym niż tylko tak, dokładnie. Ale znaczy być może przyjdzie taki moment, że w momencie, kiedy zadośćuczynimy wymogom dyrektywy, czyli ten pierwszy plan OPRO powstanie, bo dyrektywa mówi o pierwszym planie OPRO, a nie o tym, że muszą w każdym regionie od razu powstawać. Być może wtedy przyjdzie czas na jakąś refleksję, że można by było trochę inaczej na to spojrzeć, a być może w tych argumentach, które zgłaszają regiony, czyli próbie przemycenia również kryteriów regionalnych, czyli żeby właśnie samorządy województw mogły pokazywać również swoje własne, zindywidualizowane kryteria wyznaczenia planów OPRO, poza tymi ustawowymi, bo one na pewno się tam ostaną. Być może te kwestie właśnie sprzyjania rozwojowi energetyki takiej spółdzielczej czy społecznością będzie w niektórych regionach jednym z tych kryteriów. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.